Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a dzisiaj obiecana i długo wyczekiwana oczywiście mała krówka. Ostatnio pytałam Was, co myślicie, co będzie jako tutorial. No i krówka była jednym z wyborów, ale wtedy nie chodziło o krówkę, ale po prostu tak duża ilość Was zaznaczyła tą krówkę, że stwierdziłam, że zrobię dla Was specjalnie właśnie tutorial na taką małą krówkę, więc oczywiście zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Ok, a więc potrzebujemy oczywiście szydełko. U mnie jest to szydełko 3,5 mm i 3 kolory włóczki. 2 główne, czyli biały oraz u mnie jest to brzoskwiniowy, czyli to będzie słodka krówka, a rogi zrobię z takiego brązowego koloru. Do tego oczywiście ostre nożyczki, igiełka do zszycia, taka specjalna tępa, żeby nie pohaczyła mi palców. Oczywiście bezpieczne oczy. Ja tutaj mam akurat oczy 12 mm. Oczywiście pokażę, jak je zamontować, więc nie ma się o co martwić. Co jeszcze? Jeszcze znaczniki i mogą być uciekające, nie mogą być, ale mogą być plastikowe, ale kto ogląda moje filmy, wie, że ja zazwyczaj mam kawałek kordonka i przekładam go raz do przodu, raz do tyłu, raz do przodu, a później jednym ruchem ręki wyjmuję. Dlaczego wolę taki od plastikowego? No właśnie dlatego, że mogę go bez problemu sobie przekładać, a jednak plastikowe trzeba przypinać, odpinać, przypinać, odpinać, a dodatkowo zaznaczenie kordonkiem ułatwia liczenie rzędów. Zobaczycie. Ok, o czym nie możemy jeszcze zapomnieć? Oczywiście o wypełnieniu, ale myślę, że aż tyle nie będzie potrzeba. Co to jest? To kulka silikonowa, czyli najlepsze możliwe wypełnienie do maskotek. Dlaczego? Po pierwsze, nie kruszy się. Po drugie, jest antyalergiczne, w sensie nie uczula absolutnie w ogóle. No i po trzecie, po zmoczeniu bez problemu wraca do swojej formy, czyli nie siąknie wody, jak przykładowa zwykła wata. Nie używamy zwykłej waty nigdy. Więc gdzie możemy ją znaleźć? W pasmanteriach jako kulka silikonowa bądź wypełnienie do maskotek. Oczywiście można też znaleźć w internecie, ale co ciekawe, często jest też w sklepach z wyposażeniem do domu i wtedy kryje się w wypełnieniach do ozdobnych poduszek. Trzeba wtedy tylko spojrzeć na pewno na etykietę, czy jest tam napisane, że w środku jest kulka bądź rurka silikonowa i to na pewno jest to. Nie używamy, tak jak powiedziałam, waty ani żadnej takiej posiekanej gąbki, bo ona często też jest właśnie w wypełnieniach do poduszek, czyli patrzymy, co jest w środku. Ok. Mamy wszystko, więc zaczynamy tą naszą słodką krówkę. Ok, na początek bierzemy ten ciemniejszy kolor, brąz, nie brąz, zostaje nam do rogów. Te niewielkie różki będą właśnie brązowe, a tutaj zaczynamy, ja akurat zaczynam od tego brzoskwiniowego, zaczynam Magic Ringiem i od razu mówię, cały filmik na Magic Ringa tutaj oraz w opisie tego filmiku. Tam jest filmik, który jest poświęcony tylko Magic Ringowi, tam pokazuję tylko Magic Ringa, więc jeżeli nie umiecie go dokładnie, to właśnie tam Was odsyłam. Ok, a my tutaj robimy Magic Ring z 6 półsłupków, czyli hop, hop, hop i zaczynamy 6 półsłupków na Magic Ringu. Raz, dwa. I ostatni, 6 hop. Biorę, ściągam nitkę i nakładam znacznik. Znacznik nakładam tak, żeby z tyłu była krótsza, a z przodu dłuższa część. Ok, i teraz mamy 6 półsłupków i teraz w każdym z tych półsłupków zrobimy po 2 półsłupki, czyli w każdym z tych oczek, a nie półsłupków tak naprawdę już, bo już tylko widać oczka, zrobimy po 2 półsłupki, dzięki temu z 6 zrobi nam się na końcu 12, czyli podwoimy, albo inaczej dodamy 6, czyli hop, zobaczcie, i 2. I teraz w kolejnym znowu pierwszy półsłupek, hop,
i drugi półsłupek w tym samym oczku i tak robimy do końca rzędu i tam się też spotykamy, czyli po 2 w każdym oczku. Ok, 12. Przerzucamy znacznik, zobaczcie, ten, który z przodu przerzucam do tyłu, nie ciągnąc. I co jest ważne? Układam go tak, aby nitka robocza była pod znacznikiem. Dzięki temu ten znacznik odwali swoją dobrą robotę, bo jak byłby pod spodem, to nam zniknie, a nie o to nam przecież chodzi. W kolejnym rzędzie, czyli w rzędzie trzecim, po prostu robimy powtarzanie, czyli każde oczko przerabiamy jednym półsłupkiem. Tak, tylko tyle. Dzięki temu w tym rzędzie również będzie 12 półsłupków, czyli za chwilę uzyskamy taką mini miseczkę, bo przez to, że już nie dodajemy, no to nie rozejdzie nam się na bok, a zobaczcie, że zacznie nam się lekko zaokrąglać, więc przerabiamy każde oczko jednym półsłupkiem i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, mamy rząd trzeci skończony i rząd czwarty to jest dokładnie to samo, czyli znowu przerabiamy po jednym półsłupku, tak żeby znowu było 12 półsłupków w tym rzędzie. To jest rząd czwarty i spotykamy się na końcu tego rzędu i za chwilę zmienimy kolor. Ok, przerobiony mamy czwarty rząd. Znacznik na razie zostawiam, nie przekładam go i teraz uwaga, zmieniamy kolor. Wyciągam sobie troszkę bardziej tutaj to oczko i co robię? Wkładam szydełko pod te 2 nitki. Zobaczcie. Hop i hop, czyli tak jakby w środek półsłupka. Teraz nakładam biały bez żadnych pętelek, czyli po prostu składam i nakładam na szydełko. Przeciągam i dopiero teraz przerzucam znacznik i przerabiam pierwsze i kolejne oczka już tym kolorem. Tamtą pętelkę się nie martwcie, zaraz ją po prostu wyciągniemy. Ona po prostu miała nam trzymać, żeby nie rozeszło nam się tam. Żeby ten półsłupek był taki ładny, zgrabny jak te pozostałe. Zobaczcie, ja tu przerabiam bez żadnego dodawania, bo tu już nic nie dodajemy. Przerabiamy ten rząd oraz kolejny na biało i wtedy się spotykamy. Czyli zobaczcie, mamy czwarty skończony, więc 5 oraz 6 robimy na biało. Zobaczcie, tutaj biorę i tak naprawdę ta pętelka, która tu jest, przeciągam i ją ściągam. I ten kolor już można sobie tutaj bez problemu odciąć. On już się tutaj nam nie przyda, ponieważ dalej krówka będzie póki co biała. Więc przerabiamy ten rząd i kolejny. Nie dodajemy, nie odejmujemy. I tam się też spotykamy, czyli na końcu rzędu 6, więc jeszcze raz. 4, teraz jest 5, zaraz będzie 6 i tam się spotykamy. Ok, mam skończoną tą nogę, a nawet już 2. Od tej pierwszej oczywiście odcinamy włóczkę i ile zostawiamy? Zobaczcie, ja sobie obwinę tutaj 1 i 2 i jeszcze kawałek po to, żeby ta pętelka tutaj na przykład była większa, ponieważ z tego kawałka włóczki zrobimy łączenie nóżek takie w środku, nie na zewnątrz, tylko w środku. Od tej oczywiście nie odcinamy włóczki. I teraz tak, tą sobie na razie zostawiamy, a wracamy do tej pierwszej i wkładamy tutaj szydełko w oczko. Zobaczcie, jestem przed znacznikiem, czyli nie zaczęłam kolejnego rzędu i będę teraz łączyć nogi. W jaki sposób łączymy? Łączymy tak, aby to oczko zostawić wolne, czyli hop i hop. I wiem, że to jest trzecie oczko i teraz wbijam się w nie od środka, teraz się wbijam tu w to oczko ze znacznikiem i robię półsłupek, więc ściągam, on jest normalny, nie jakiś dziwny, hop, 1 i 2 i mogę zostawić i dzięki temu tutaj krówka już będzie miała nóżki ze sobą, a w środku to łączenie już nas nie obchodzi. Zaraz wyjmiemy ten znacznik, bo zaraz on też nie będzie już nam potrzebny. Tutaj łączymy i przez to, że odjęliśmy, czyli połączyliśmy sobie tutaj z każdego po 2, każda noga miała 12, więc z każdego po 2 mamy 10, ale
musimy uważać, bo tutaj dochodzi nam jedno oczko z jednej strony i drugie z drugiej. Dlaczego? Żeby nie powstała nam dziura. Bo jeżeli będziemy normalnie przerabiać, zobaczcie, hop, ja sobie tutaj przerzucę znacznik do tyłu i robię pierwszy półsłupek i teraz patrzę, kolejny już nie jest tutaj, bo tu już jest przerobiony, tylko jest tutaj, aż tutaj. I teraz gdybym ja go przerobiła bez żadnego dodatkowego oczka po środku, to powstałaby nam dziura. Oczywiście pokażę to. Hop, przerabiam kolejne oczko i co powstaje? Wielka dziura, a tego nie chcemy, dlatego jeszcze pomiędzy tymi oczkami przerabiamy sobie jakby na boku, zobaczcie, na brzegu tych półsłupków, które tutaj były. Czyli wbijamy się tutaj normalnie, robimy oczko, hop, mamy i robimy dopiero to kolejne. Dzięki temu tu nam to dużo ładniej wychodzi i nie ma takiej wielkiej dziury, więc przerabiamy dookoła. Łącznie powinno być tego 22, bo 10 z każdego i po jednym tutaj na brzegu, więc spotykamy się na końcu, przerabiamy wszystkie oczka już pojedynczo, tak żeby w całym rzędzie wyszło nam łącznie 22 półsłupki. Ok, mamy przerobione, powinno być 22, czyli na pół 11. I teraz tak, wyjmujemy ten znacznik od tej nogi, którą łączyliśmy, żeby nam już nie przeszkadzała. I tą nitkę, która tutaj jest w środku, możemy po prostu schować do jednej z nóg. Nie musimy odcinać, ona nam tu nie będzie przeszkadzała. Hop. I teraz dodamy, żeby powstało nam 24. Dzięki temu później będziemy mogli łatwo dodać do 30. I teraz tak, składamy sobie na pół i patrzymy na brzegowe oczko. I to pierwsze to będzie nasze dodawanie, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. W 7 oczku dodajemy, czyli robimy 6 zwykłych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 oraz 6 i teraz w 7 dodajemy, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. Raz i 2. No i teraz powinniśmy mieć tu na brzegu, a wiemy, że mamy 22, na pół to 11, czyli na pewno będzie to 11 oczko. Dla pewności możemy policzyć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zobaczcie, brzegowe, brzegowe. Więc przerabiamy 10 półsłupków, w 11 dodajemy i później ostatnie te parę półsłupków do brzegu robimy pojedynczo i tam się też spotykamy. Czyli tak jak mówiłam, 10 w 11 dodajemy i do końca zwykłe półsłupki i tam się też spotykamy. Ok, po tym dodawaniu powinniśmy mieć w rzędzie 24 oczka, a stąd łatwo już przeskoczyć do 30. Czyli teraz będziemy dodawać, żeby ta nasza krówka uzyskała taki ładny, okrągły kształt, co by nie była za płaska. Więc robimy 3 półsłupki, raz, 2 oraz 3 i w 4 oczku dodajemy, hop, raz i 2 i powtarzamy to do końca rzędu, czyli znowu 3 i dodawanie 3 i dodawanie 3 i dodawanie. Na końcu tego rzędu powinniśmy mieć wtedy 30 półsłupków, a ten rząd, licząc od początku nóżki, zobaczcie, mamy 2, 4, 6, 8, to jest 9 rząd. Ok, po tym rzędzie od razu widać, że troszkę tutaj ta sylwetka naszej krówki się zmienia, dlatego robimy rząd powtarzania. Czyli znowu przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, także w tym rzędzie znowu powinno być na końcu 30 oczek, 30 półsłupków, więc przerabiamy wszystkie pojedynczo i spotykamy się na końcu tego rzędu. Po tym rzędzie powtarzania robimy
już ostatni rząd dodawania. Więc tak jak wcześniej było 3 i dodawanie, tak teraz będą 4 półsłupki i dodawanie. Czyli hop, raz, 2, 3, 4 i dopiero w 5. oczku jest dodawanie, czyli znowu te 2 półsłupki w jednym oczku. Hop, zobaczcie, jest, widać, tu są 2, tu są pojedyncze, więc znowu przerabiamy raz, 2, 3, 4 dodawanie i tak dalej. Na końcu tego rzędu powinno być łącznie 36 półsłupków, 36 oczek. Ok, po tym ostatnim dodawaniu robimy 2 rzędy powtarzania, czyli w tym rzędzie, który ma numer 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, czyli w 12 oraz 13 rzędzie robimy powtarzanie. Dzięki temu powtarzamy po 36 półsłupków. Tak, sporo tego, ale dzięki temu zobaczcie, że kształt tej krówki będzie fajny i przyjemny. Więc powtarzamy i za chwilę zaczniemy powolutku odejmować, żeby zamknąć to ciało. Zrobimy górne łapki, głowę, uszy, rogi, pyszczek. No dobra, trochę tego jeszcze jest, ale zobaczycie, że z tamtym pójdzie szybciej, więc przerabiamy ten rząd, czyli 12 oraz 13 po 36 i zaraz się spotykamy. Prawie bym zapomniała. Oczywiście w trakcie możemy zmieniać kolor, żeby tworzyć łaty na tej naszej krowie. Więc tak naprawdę w tym momencie można sobie zmienić kolor i dodać tutaj, pamiętając, że w kolejnych rzędach też w tym samym miejscu będzie trzeba zmieniać ten kolor. Ja tutaj oczywiście na potrzeby pokazania zrobię i zmienię kolor, bo prawie bym zapomniała, bo łaty można też zrobić oddzielnie i je doszyć. Ale po co doszywać, jeżeli możemy w trakcie tworzyć te łaty na żywo, na ciele? Więc biorę teraz sobie szybko drugi kolor i przerabiam przykładowo 3 nawet półsłupki po prostu tym kolorem, czyli tak, zobaczcie, przekładam tak jak wtedy, czyli wbiłam się pod 2 nitki, hop i teraz 1 półsłupek, drugi półsłupek i powiedzmy 3 półsłupek i tak naprawdę tu wyjmujemy, a tutaj możemy sobie wziąć i stworzyć i wbić się tak samo i hop, nakładamy szybko biały kolor i przerabiamy dalej białym kolorem. Oczywiście tej włóczki drugiego koloru, o zobaczcie, rozdzieliło mi się tutaj oczko. Oczywiście włóczki drugiego koloru nie odcinamy, ponieważ w kolejnych rzędach w tym samym miejscu będziemy musieli pamiętać o tym, żeby ten kolor tak samo zmienić, żeby ta łata jednak powstała. No chyba, że ktoś chce tylko kreskę danego koloru. To już jego wybór. Więc hop, oczywiście to, żeby tu nie było oczka, można wyciągnąć, nie? Bo to było tylko na potrzeby zmiany koloru, a to zostawiamy, żeby później znowu zmienić kolor w tym samym miejscu. Więc przerabiamy i tak jak mówiłam, spotykamy się na końcu rzędu 2, 4, 6, 8, 10, 12, nie, na końcu rzędu 13. Ok. Po tych 2 rzędach powtarzania teraz zaczynamy odejmować. I tak jak było 4 i dodawanie, tak teraz będzie 4 i odejmowanie, czyli będziemy odejmować tak równo, jak było dodawane. Czyli robimy 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4 i teraz 5. oczko. Zobaczcie, nie wbijam się w całość, tylko wbijam się w przednią nitkę. Kolejne oczko, czyli w 6 też się wbijam tylko pod przednią nitkę, robię narzut, wyciągam spod tych 2 i dokańczam jak półsłupek. I w taki sposób odejmujemy każde 5. oczko łącząc z 6. Czyli robimy 4 półsłupki, 5., 6. oczko łączymy i tak do końca rzędu. Oczywiście jeżeli zaczęliśmy zmieniać kolor, to w tym miejscu też mamy zmianę koloru i odejmowanie, więc może być trudniej, ale spokojnie sobie poradzicie. Jeżeli widzicie, że w miejscu odejmowania akurat będziemy zmieniać kolor, to lepiej sobie
opóźnić zmianę koloru lub po prostu wprowadzić ten kolor wcześniej, żeby nie było problemu z łączeniem. Więc przerabiamy 4 odejmowanie, spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok. W kolejnym rzędzie znowu robimy odejmowanie i teraz zamiast 4 będą po prostu 3 oczka, czyli 3 półsłupki i w 4 odejmowanie, czyli hop, raz, 2, 3 i teraz 4 oczko, przepraszam, za przednią nitkę oraz 5 za przednią, o, i w taki sam sposób robimy, czyli 3 odejmowanie, czyli odejmujemy łącząc zawsze 4 z 5 oczkiem. Tak robimy do końca rzędu. Dzięki temu teraz mamy 30, a zejdziemy do 24 oczek w rzędzie, a rząd to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 zaczęty. W kolejnym rzędzie, czyli w rzędzie 16, znowu robimy odejmowanie. I tak jak już pewnie się domyślacie, znowu będzie o 1 półsłupek mniej, czyli były 4, teraz były 3, to teraz będą 2, czyli 2 półsłupki i odejmowanie, czyli hop, pierwsze oczko półsłupek, drugie oczko półsłupek, a trzecie oczko i 4 oczko za przednią nitkę łączymy i odejmujemy. Oczywiście powtarzamy to do końca rzędu i spotykamy się na końcu tego rzędu. Wtedy w rzędzie powinno być 18 półsłupków. Ok, po skończeniu tego rzędu możemy wypełnić środek ciałka naszej krówki i odcinamy włóczkę. Ile jej zostawiamy? No sporo. Dlaczego? Ponieważ tu tak naprawdę przerobimy jeszcze jeden rząd, ale dopiero jak zrobimy górne łapki, więc teraz bierzemy górne łapki, zobaczcie, sporo sobie zostawcie tak, żeby spokojnie przerobić tutaj cały rząd półsłupków jeszcze i bierzemy teraz znowu taki kolor, bo tak samo górne łapki zaczynają się od tego samego koloru. Ok, kolor mam, znacznik mam, więc mogę zaczynać. Zaczynamy od Magic Ringa, dokładnie tak samo, czyli od Magic Ringa z 6 półsłupków, czyli tak samo jak u góry, ale one będą nieco mniejsze. Raz, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ściągam, zakładam znacznik i dodaję co drugie oczko, tak żeby powstało nam 9 oczek w rzędzie. Czyli patrzę sobie od tyłu, 2, 4, 6. Pierwsze oczko to jest to, one zawsze jest troszkę cieśniejsze, to jest zupełnie normalne. I przerabiamy. W pierwszym oczku półsłupek, a dodawanie dopiero w drugim oczku. Hop, raz i 2. I powtarzamy to do końca rzędu. Łącznie w rzędzie są 3 dodawania, czyli znowu jest półsłupek, znowu jest dodawanie, raz i 2, znowu jest półsłupek i znowu jest dodawanie, raz i 2. I teraz zarzucam sobie znacznik i robię rząd powtarzania. Czyli przerabiam wszystkie te oczka pojedynczo, tak żeby w kolejnym rzędzie, czyli w rzędzie trzecim, łącznie było 9 półsłupków i tam się też spotykamy, czyli przerabiamy wszystkie pojedynczo, spotykamy się na końcu tego rzędu. Po tym rzędzie zmieniamy kolor, czyli tak jak wcześniej już parę razy była ta zmiana, wyciągamy sobie oczko mocniej, wbijamy się pod te 2 nitki z przodu, narzucamy biały kolor i przeciągamy. I teraz kolejne 7 rzędów, tak, 7 rzędów będziemy przerabiać na biało, czyli spotykamy się tak naprawdę na końcu 10 rzędu, bo teraz mamy skończone 3 rzędy, raz, 2, 3 plus 7 to łącznie 10 rzędów i tam się też spotykamy, czyli przerabiamy kolejne rzędy na biało. Pamiętamy, żeby sobie w trakcie oczywiście odciąć tą włóczkę tego, u mnie jest to akurat brzoskwiniowy kolor,
więc przerabiamy i tam się też spotykamy. Oczywiście łapki robimy sztuk 2. Od każdej możemy odciąć nitkę, nie trzeba jej długiej zostawiać, ponieważ za chwilę będziemy je wyrabiać w ciałko. Ok, jedna łapka i druga łapka, obydwie wypełnione tylko w tym miejscu. Zobaczcie, tu jest płasko, tu jest wypełnienie i tylko w tym miejscu. Znacznik wyjęty, w tym drugim też znacznik wyjęty, hop. Na końcu oczywiście, na końcu można jeszcze zrobić oczywiście oczko ścisłe, czyli wbijamy, narzut, wyciągam i wyciągam, wyciągnąć tą nitkę, ona już nam się nie przyda. Tak samo tutaj po oczku ścisłym wyciągamy w górę i mamy 2 łapki. Bierzemy więc nasze ciałko, bo ono jeszcze tutaj czeka na ostatni rząd i uwaga, bo to jest bardzo ważne, musimy sprawdzić, w którym miejscu będą nasze łapki. Hop, najlepiej od nóżek, ściskamy jak najbardziej na płasko i patrzymy i przykładamy. Tutaj łapki będą miały maksymalnie 4 oczka, no bo 9,5 się nie da złożyć, więc łączymy albo 3, albo 4, jakby to jest nasz wybór. Więc ja sobie tutaj składam i wiem, że muszę przerobić do tego momentu, hop, przerabiam, składam sobie na pół, myślę, że 1, 2, 3, 4 półsłupki, hop, 1, 2, 3 i 4 i dokładamy. W jaki sposób dokładamy? Po prostu przykładamy i zaczynamy przerabiać to razem. Czyli w kolejnym oczku już biorę oczko zewnętrzne od łapki, tak? Oczko, można po jednym, nie trzeba całych oczek, będzie dzięki temu mniej, i zewnętrzne z drugiej strony. Zobaczcie, nie wzięłam całych oczek, tylko przednią część każdego oczka. I tak ułożone wbijamy w kolejne oczko, przeciągamy oczywiście przez wszystkie i dokończamy półsłupkiem. I znowu to samo. Znowu tu sobie biorę przednią, no, hop, z tyłu biorę także, jakby przednia, ale od drugiej strony. I teraz dopiero łączę z kolejnym oczkiem. Hop, hop. I jeszcze raz tak samo. Tą nitkę można sobie tutaj ułożyć inaczej. Więc znowu biorę przednią. Z tyłu przekładam sobie tą nitkę, żeby ona mi tu nie przeszkadzała. I znowu biorę przednią i łączę z kolejnym oczkiem. Przeciągam, przeciągam. I mam jednocześnie półsłupek i mam połączoną już łapeczkę. Przerabiam dalej i z drugiej strony robię dokładnie to samo, czyli znowu układam sobie i znowu łączę przed nimi oczkami wszystko, więc spotykamy się na końcu tego rzędu, druga łapeczka jest łączona dokładnie w taki sam sposób. W tym rzędzie oczywiście nic nie dodajemy, nic nie odejmujemy, oprócz dodania tutaj oczywiście łapeczek, więc przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Po tym rzędzie, gdzie połączyliśmy łapki do ciała, robimy sobie jeszcze jeden rząd zwykły. Nie dodajemy, nie odejmujemy. Dzięki temu tutaj te łapki się ułożą tak jak trzeba, lepiej, a nie będą tak odstawały. Oczywiście, gdyby Wam nadal źle układały się łapki, to bierzemy i po prostu tą nitką możemy je tutaj sobie dołączyć, żeby one nie były takie luźne, czyli po prostu tutaj pod pachą je przyszywamy tą nitką, która była od łapek. Czyli to nie jest żadna dodatkowa nitka, tylko ta konkretna, którą robiliśmy łapki, więc ja tutaj sobie przerabiam i spotykamy się zaraz na końcu rzędu i w końcu zrobimy głowę, bo bez głowy to nie widać, że to krowa. Ok, po zakończeniu u mnie akurat zostało idealne na przyszcie, czyli jak sobie obwinę tutaj 2 razy, to zobaczcie, perfekto po prostu. Więc na końcu robię sobie jeszcze oczko ścisłe, czyli wbijam, narzut, wyciągam i wyciągam nitkę. Ta nitka przyda nam się do przyszycia głowy. Jeżeli jest za krótka, to nie martwcie się, bo można też później użyć oczywiście nitki od głowy, więc jakby spokojnie, bez stresu. Mamy ciałko, więc zaczynamy głowę.
Ok, głowę zaczynamy białym kolorem i tak jak przy ciałku, w trakcie głowy oczywiście możemy sobie zmieniać kolor, żeby tworzyć plamki. I jakby tutaj jest dowolna możliwość tworzenia tych plamek. Ja pewnie w trakcie zmienię kolor, żeby na głowie też była u mojej krówki plamka, ale nie jest to obowiązkowe oczywiście. Hop, narzucamy i robimy Magic Ring z 6 półsłupków. Raz, dwa i ostatnie 6. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Dla pewności policzone. Ściągam, nakładam znacznik, taki króciutki. I w kolejnym rzędzie dodaję w każdym oczku, czyli z tych 6, które tutaj mamy, zrobi nam się za chwilę 12, bo tutaj będziemy dużo dodawać, żeby stworzyć wielkość głowy. Więc tworzymy w każdym oczku, dodajemy, czyli w każdym oczku robimy po 2 półsłupki i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Mamy to. W kolejnym rzędzie robimy dodawanie co drugie oczko, czyli w pierwszym oczku jest półsłupek, a dopiero w drugim oczku jest dodawanie. I tak robimy na przemian. Dzięki temu z 12 zrobi nam się 18, bo dzięki temu, że dodajemy co drugie oczko, to znowu dodamy tylko 6 oczek. Więc tak przerabiamy na przemian, półsłupek i dodawanie i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, kolejny rząd to dodawanie w trzecim oczku, czyli robimy teraz 2 zwykłe półsłupki, raz i 2, a w trzecim jest dodawanie i tak jak wcześniej powtarzamy to do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie. I tak mamy rząd czwarty zaczęliśmy, czyli mieliśmy 6, 12, 18, a na końcu tego rzędu będą 24 oczka. Ok, w kolejnym rzędzie tak, znowu dodajemy, czyli teraz nie robimy 2 i dodawanie, a teraz robimy 3 i dodawanie, czyli hop, 1 półsłupek, drugi półsłupek, trzeci półsłupek i dopiero w czwartym oczku robimy dodawanie. Więc przerabiamy 3 i dodawanie, 3, dodawanie, 3, dodawanie. Spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu, a ten rząd ma numer 5. Ok, 5. rząd za nami i 6. rząd to jest ostatni rząd dodawania, ale nie dodamy już 6, a dodamy tylko 2, żeby z tych 30 zrobiło nam się 32. Zobaczycie po co to, bo później będzie nam to potrzebne. Ok, więc teraz mamy tutaj 30, no i dodamy w 2 miejscach, czyli w połowie i na końcu. Czyli musimy zrobić 14 półsłupków, bo w 15 będzie dodawanie, czyli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I w 15 robimy dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku, raz i 2 i kolejne dodawanie robimy na końcu, czyli znowu przerabiamy. Tu powinno być 14 i ostatni przed znacznikiem, czyli 15 oczko i tam się spotykamy, czyli przerabiamy do końca. W ostatnim oczku robimy dodawanie i wtedy będziemy dalej robić. Ok, od tego momentu mamy 32 półsłupki i przez kolejne 5 rzędów, czyli mamy skończone 6, czyli 7, 8, 9, 10 oraz 11, 5 rzędów przerabiamy pojedynczo, czyli powtarzamy tą ilość, która tutaj jest. Po tym
Po tych rzędach po prostu będziemy ją zamykać, więc teraz przerabiamy 5 rzędów po 32 półsłupki i spotykamy się, tak jak mówiłam, 7, 8, 9, 10, 11 na końcu 11 rzędu. Ok, zobaczcie, zrobiłam jedną plamkę, mamy teraz miseczkę, a tak naprawdę mamy górę głowy. I teraz zaczynamy odejmowanie. Mamy 32 półsłupki, ale chcemy mieć już tylko 24, co oznacza, że będziemy odejmować aż po 8. Teraz robimy 2 półsłupki, hop, raz i 2, a trzecie oczko z czwartym oczkiem łączymy odejmując, powtarzamy to do końca rzędu i w taki sposób będziemy mieli 8 odejmowań, czyli 2 półsłupki, odejmowanie, 2, odejmowanie, 2, odejmowanie. Spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. W kolejnym rzędzie robimy półsłupek i odejmowanie, czyli hop, 1 półsłupek i od razu obok odejmowanie. Dzięki temu z 24 półsłupków zejdziemy do zaledwie 16, czyli znowu odejmiemy 8 półsłupków, czyli półsłupek, odejmowanie. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, w tym rzędzie robimy odejmowanie w każdym oczku, ale zanim to zrobimy, musimy zamocować oczy i włożyć wypełnienie. Oczy są póki co tylko włożone, tak żebym mogła Wam na spokojnie pokazać. I teraz patrzymy sobie na rzędy 2, 4, 6, 7. Między 7 a 8 rzędem, zobaczcie, są włożone oczy. Między 7 a 8, tak. I teraz uwaga, patrzymy. Wyjmuję sobie jedno oko i sprawdzam. Patrzę, tu jest wbite i teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli w 8 przestrzeń, czyli pomiędzy mamy 7 przestrzeni i w taki sposób mamy ułożone oczy między 7 a 8 rzędem, 7 przestrzeni pomiędzy, czyli jak liczymy to w 8 przestrzeń od pierwszego oka. W jaki sposób blokujemy te oczy? Oczywiście ja już mam włożone wypełnienie, więc jest mi trochę ciężej, ale wszystko da się pokazać. Znajdujemy sobie zatyczkę i teraz tak, oko od drugiej strony ma ząbki, więc nakładamy i przeciskamy tak, żeby chociaż ten pierwszy rząd ząbków nam przeszedł. O, przeszło. Tak samo zaciskamy drugie oko. Hop, przekładam, biorę zatyczkę i wciskam tak, żeby chociaż te jedne, o, tutaj łatwiej weszło. Oczywiście wkładamy wypełnienie jak najwięcej, żeby ta głowa uzyskała tutaj odpowiedni kształt już. I tak jak mówiłam, robimy odejmowanie w każdym, czyli każde kolejne 2 oczka musimy połączyć. Dzięki temu z 16, które aktualnie tutaj mamy, zrobi nam się już zaledwie 8 i będziemy mogli zamknąć głowę, a to oznacza, że został nam pyszczek, uszy i poroże, czyli naprawdę już niewiele i zaraz będzie wszystko. Hop, zobaczcie, łączę każde kolejne 2 bez zwykłych półsłupków i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, po tym już odejmowaniu bierzemy i odcinamy włóczkę. Nie będzie nam już tutaj potrzebna. O, nie odcięło się dobrze. Jeszcze raz. O. Tutaj to oczko wyjmuję sobie szydełkiem w górę i biorę igłę. Nawlekam i zamykam, czyli w każde oczko wkładam igłę od środka i wyjmuję w stronę zewnętrzną. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8. Przytrzymuję sobie kciukiem i mocno ciągnę. Mocno, mocno, mocno czuć, jak ona się zamyka. Hop. I mamy magia. Zamknięte. Tutaj oczywiście sobie przeplątujemy jeszcze tą nitkę, bo ta część i tak będzie za chwilę schowana. I zobaczcie, jaki fajny kształt powstał. Tutaj ona jest okrągła, a tutaj jest bardziej płaska. Właśnie dlatego, że tu odejmowaliśmy aż po 8, a tu było po 6. Więc to jest właśnie ta różnica. Wyjmuję znacznik oczywiście i za chwilę będzie przyszywanko, ale zanim to zrobimy pyszczek, uszy i rogi. Ok,
póki jeszcze nie wyszliśmy z Magic Ringów, to szybciutko zrobimy uszy. Uszy to jest super prosta rzecz. Robiliśmy głowę, zaczynaliśmy od Magic Ringa, no to tak samo tutaj i dokładnie tak samo przez 3 albo 4 rzędy, w zależności jak chcemy duże uszy zrobić, to robimy jak głowa. Czyli hop, mamy Magic Ring z 6 półsłupków robimy. Hop, raz. Sześć. Ściągam, zakładam oczywiście znacznik i robię jak początek głowy, czyli pierwszy rząd to jest dodawanie w każdym, czyli w każdym oczku robimy po 2 półsłupki. Dokładnie tak samo. Dzięki temu z 6 zrobi nam się 12 i spotykamy się na końcu, tego rzędu. Ok. W kolejnym rzędzie robimy dodawanie co drugie oczko, czyli hop, półsłupek, obok dodawanie i tak na przemian robimy do końca rzędu i zaraz będzie koniec tego ucha, więc znowu półsłupek, dodawanie i spotykamy się na końcu tego rzędu. Po tym rzędzie robimy na końcu oczko ścisłe, hop, oczko ścisłe, odcinamy sobie, żeby zostawić do przyszycia nitkę, ona nie musi być za długa i tak naprawdę oczywiście robimy uszy razy 2, a zaraz przy przyszywaniu po prostu będziemy je lekko składać. Zobaczcie od razu jaki ładny kształt, więc robimy jeszcze różki i pyszczek. Ok, wykorzystamy to, że jesteśmy przy tym kolorze, bo różki już będą innego koloru i zrobimy pyszczek. Pyszczek nie zaczyna się od Magic Ringa, a od zwykłego łańcuszka, więc robimy oczko, hop i teraz robimy 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i przerabiamy oczka po kolei od drugiego oczka na ostrości. Od drugiego oczka zaczynamy przerabiać półsłupkami, czyli jak mamy 6, to na razie będzie 5 półsłupków. 2, 3, 4 oraz 5. Teraz uwaga, odwracamy robótkę do góry nogami i przerabiamy kolejne 5 półsłupków, jakby na spodzie tych oczek. Raz, 2, 3, 4 oraz 5. Hop, i mamy jakby cały rząd przerobiony. I teraz bierzemy sobie znacznik, nakładamy go w tym miejscu i uwaga, w tym rzędzie robimy w pierwszym oczku 2 półsłupki, czyli dodawanie. Raz, 2. Teraz przerabiamy 4 normalne półsłupki. Raz, 2, 3 i no tutaj powinno być 4. Hop. Znowu w kolejnym, czyli jakby piąte, bo mamy pierwsze 4 i teraz znowu kolejne oczko to jest dodawanie. Hop. Raz i 2 i do końca rzędu powinno nam zostać 4, czyli znowu 4 oczka półsłupkami. Hopka. I teraz ostatni rząd już tak naprawdę. Wszystkie oczka przerabiamy pojedynczo. Więc robimy po jednym. Mamy łącznie tutaj 12 oczek, czyli robimy 12 półsłupków i pyszczek będzie skończony, więc jest maluśki. Więc przerabiamy. Hop i spotykamy się tutaj na końcu. Na końcu oczywiście robimy oczko ścisłe. Hopka. I no, oczko ścisłe. I wiadomo, zostawiamy sobie włóczkę do przyszycia. Odcinamy, wyciągamy i szybciutko jeszcze zrobimy uszy. I szybciutko jeszcze zrobimy oczywiście rogi. Ok, do rogów oczywiście bierzemy kolor brązowy i zaczynamy. I od razu mówię, rogi mają tylko 4 rzędy, więc są naprawdę malutkie. Zaczynamy oczywiście od Magic Ringa z 6 półsłupków. Hop. Raz.
6, ściągamy, teraz narzucamy znacznik i kolejny rząd to jest rząd powtarzania, czyli tutaj powtarzamy te 6 półsłupków. Tak jest, nie ma tutaj dodawania na razie. Na razie musimy przerobić te 6 półsłupków, więc tutaj na pewno będzie dość ciasno. Przerabiamy i spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu. Ok, kolejny rząd to rząd dodawania, ale dodamy tylko do 9, więc robimy dodawanie co drugie oczko, czyli pierwsze to jest półsłupek, hopka, drugie to jest dodawanie i tak naprawdę robimy tylko 3 dodawania. Hop i ostatnie dodawanie. Przerzucamy znacznik i robimy ostatni rząd, czyli rząd powtarzania, tak żeby tutaj znowu było 9 półsłupków i spotykamy się już na końcu tego rzędu. Ok, na końcu oczywiście robimy oczko ścisłe. Hop, odcinamy włóczka. Wyciągamy także znacznik. Oczywiście rogi robimy sztuk 2. No to co? Zszywamy naszą krówkę. Ok, ja już tutaj specjalnie przyszyłam jeden róg i jedno ucho, żeby Wam pokazać. Oczywiście mam tutaj pyszczek, drugie ucho, no ucho nie chce się tu wyplątać i róg, więc wszystko mam. I teraz tak, można najpierw przyszyć wszystko do głowy, a później głowę do ciałka, albo odwrotnie, nie ma to aktualnie w ogóle żadnego znaczenia. Ja już tutaj mogę sobie wyjąć znacznik, ten znacznik to był tył, a tutaj jest przód, czyli ta plamka jest z przodu. Nawlekam sobie. I tutaj Wam pokażę początek, jak przyszyć głowy. Bardzo prosta rzecz. Raz przeszywamy sobie, no ostrości złap tu. Raz przeszywamy pod półsłupkami tutaj, albo tutaj, bo to jest mniejsza wielkość tutaj. Hop, więc raz pod półsłupkami, raz pod oczkami tutaj i tak przeszywamy, żeby było dość równo. Układamy sobie oczywiście co jakiś czas tą głowę, sprawdzamy jak ona się tutaj układa, żeby była dość prosto, chyba wiadomo. Ok, w jaki sposób przyszywamy rogi? Rogi przyszywamy dokładnie taki sam sposób jak tutaj, czyli raz pod półsłupkami tutaj, a raz pod oczkami tutaj na tym rogu, więc hop, patrzymy, żeby były dość równo, nad oczami w miarę. No i co? I tak naprawdę jeszcze uszy i pyszczek. Uszy mamy płaskie, ale bardzo szybko sprawiamy, że są zgięte, czyli spłaszczamy i przeszywamy. Przeszywamy na wysokości tutaj 2 oczek. Hop. I mamy przeszyte, odwrotnie, sorry, tak żeby ta część była w środku, a ta na zewnątrz. Hop, mamy to. Jeszcze raz sobie tutaj przewlekę, żeby ładnie się ułożyło. I mamy. Ucho ma już swój odpowiedni kształt. W jaki sposób przyszywamy? Przyszywamy też pod półsłupkami tutaj. Hop. I tutaj wbijamy się wtedy w część ucha, w zależności jak chcemy, żeby ono bardzo mocno leżało albo nie leżało tak naprawdę. Więc tutaj już wszystko kształtujemy w trakcie przyszywania. Ostatnia część, czyli pyszczek. Pyszczek przyszywamy, oj, za krótka nitka. Zaraz z tym jakoś poradzę. Pyszczek przyszywamy jakby, prawie że pomiędzy oczami z przodu i tak samo raz pod oczka, raz pod półsłupki. Więc tak naprawdę mamy już tutaj wszystko. Jeszcze opcja ostatnia. Nie przyszywania, a chowania nitek. Jak chowamy nitki? Tu są akurat nitki już od tego ucha i zobaczcie, one wychodzą dokładnie w tym samym miejscu. Specjalnie, więc tutaj robimy z nich supełek. Hop. I nawlekając każdą nitkę oddzielnie,
przewlekamy je, przebijamy gdzieś w inne strony, czyli zobaczcie, wbijam się w miejsce, z którego one wychodziły i przebijam się igłą w jedną stronę i supełek znika. To samo robię z drugą nitką, czyli tutaj hop, akurat w drugą stronę. Najpierw wbiłam, później nawlekam, nie ma to różnicy. I tak samo przeciągam i oczywiście po lekkim naprężeniu tutaj odcinam. I uważam oczywiście, żeby żadna inna nitka nie została przecięta. Tak samo tutaj naprężam, odcinam i one się tutaj ładnie chowają i to ucho już jest pięknie przyszyte, więc zszywamy i za chwilę spotykamy się już na podsumowaniu. Ok. Krówka skończona. Zobaczcie, wyszyłam jej jeszcze nosek oraz tutaj przy oczach, ale tak samo tak naprawdę to są tylko nitki przeszycia, więc dlatego Wam tego nie pokazywałam. To co? Myślę, że wyszła całkiem urocza i słodka. Mam nadzieję, że wszystko było w miarę dobrze wytłumaczone, oczywiście w tym tutorialu. Dajcie znak w komentarzu, jeżeli macie pytania, też możecie je zadawać właśnie tutaj w komentarzach albo na social mediach. Jestem zarówno na Instagramie, Facebooku, a nawet jestem na TikToku, więc możecie tam też zadawać pytania. Dzięki, że dziergałaś ze mną. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał oraz naciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco i żeby dostawać powiadomienia właśnie o takich cudnych tutorialach jak ten. To co? Mam nadzieję, do następnego razu. Pa!